Postrzeganie relacji człowieka z przyrodą przechodzi współcześnie dynamiczną ewolucję, a międzynarodowa debata na temat ochrony przyrody nabiera nowego wymiaru. Jesteśmy świadomi, że nasza działalność przyczynia się do głębokich zmian w środowisku naturalnym, dlatego podejmujemy wiele zadań zmierzających do zachowania wspólnego dziedzictwa naturalnego. Skąd jednak czerpiemy wiedzę o relacjach łączących człowieka z przyrodą? Czy tylko z aktualnych doświadczeń? Czy wiedza o przeszłości może pomóc nam zrozumieć wpływ działalności człowieka na środowisko? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania sprawia, że badania naukowe związane z historią środowiska i relacji człowieka z naturą należą niewątpliwie do wyjątkowych i potrzebnych. Badania podstawowe zaproponowane w projekcie Uwikłani we wspólne prawa, wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji Zachodniej w drugiej połowie XIX wieku, które są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 16, pomogą spojrzeć z różnych perspektyw na życie człowieka w XIX i w XX wieku, jego koegzystencję z przyrodą i burzliwe konflikty o zasoby naturalne, których konsekwencje dostrzegamy współcześnie. Badania w sposób najbardziej obrazowy odzwierciedla scena konfliktu o las w powieści Chłopi Władysława Reymonta. Las, na którym ciążył serwitut, miał zostać wycięty. Obie strony krwawego starcia były uwikłane we wspólne prawa: prawo własności i prawo służebne. Konflikt przytoczony przez Reymonta w powieści Chłopi nie był bynajmniej ewenementem. Był powszechnie występującym zjawiskiem na ziemiach polskich w XIX wieku. Projekt badawczy Uwikłani we wspólne prawa, który jest realizowany w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, koncentruje się przede wszystkim na wiedzy o przeszłości. Zawiera jednak wyróżniającą go cechę – wyraźną nić łączności pomiędzy historią a współczesnością. Innymi słowy, określa wpływ konfliktów o serwituty na terenie zaboru austriackiego w XIX wieku na kształt współczesnych nieruchomości gruntowych. Wspólnie z Międzynarodowym Zespołem Badawczym zastanowimy się i wskażemy, jak ważne w życiu człowieka w XIX wieku były surowce naturalne, jak bardzo był on od nich zależny, jaki wpływ wywierały niedobory surowców, takich jak drewno opałowe czy budowlane. Przede wszystkim skoncentrujemy się jednak na głębokich i masowych konfliktach o surowce naturalne, które były generowane przez prawa służebne. Wyjaśnimy ich przyczyny i ukażemy konsekwencje rozwiązywania sporów widoczne we współczesnej strukturze własności lasów. Wyjątkowość naszych badań tkwi również w podejściu interdyscyplinarnym. Wspólnymi siłami opracowaliśmy innowacyjną, historyczno-botaniczną procedurę badawczą, która pozwoli określić wpływ gospodarczej aktywności człowieka na środowisko. Posługując się systemem informacji geograficznej, tzw. GIS-em, wskażemy miejsca, w których przez kilkaset lat wypasano bydło i zbadamy wpływ tej działalności na szatę roślinną. Przez najbliższe 3 lata wspólnie z Międzynarodowym Zespołem, stosując innowacyjne metody i narzędzia badawcze, odpowiemy na pytania: dlaczego służebności były przysłowiową kością niezgody pomiędzy chłopami, mieszczanami a zwierzchnością dworską? Jaką rolę w konfliktach odgrywały surowce naturalne, takie jak drewno budowlane, opałowe, ściółka czy owoce leśne? Oraz w jaki sposób burzliwe konflikty wpływały na środowisko naturalne.